Witam wszystkich w kolejnym filmie z cyklu Zrób to sam, w którym montuję różne moduły elektroniczne dostępne na rynku. Dzisiaj wydaje się taki trochę bardziej skomplikowany, ale jednocześnie dosyć ciekawy zestaw. Jest to cyfrowy zegar z diodą będącą sekundnikiem. Czy coś to jeszcze potrafi? Nie wiem. Learning board. No, napis taki obiecujący. No wysypmy, co jest tutaj w zawartości. Jeszcze też tego wcześniej nie otwierałem. Jak się domyślacie, jest tutaj dużo lutowania, zwłaszcza diod świecących. Jest to na procesorze, tak, STC 15W40408AS z podstawką, czyli tutaj elementu SMD na szczęście nie mamy. Czy na szczęście, no takie też musimy lutować, tutaj nie ma wyjścia. Jest tutaj dużo diod świecących, jak widzicie, przełączniki, brzęczyk, z którego jak zwykle odpadła naklejka. Bez niej strasznie piszczy. Wrzucę ją z powrotem, może się utrzyma. Diody są... O, jest jeden element SMD, malutki jednak. Jest. Czyli będziemy musieli tutaj SMD polutować. Bateryjka, pewnie do podtrzymania. O, drugi element też taki ala SMD. Nie, przewlekany. Gdzie to idzie, te gniazdko? USB tutaj. Dobrze. Tranzystor, parę przełączników do pewnie ustawiania zegara, trochę kondensatorów, no ale zerknę na instrukcję, która no niestety, tak jak zwykle, jest po chińsku. Oczywiście tutaj podane jest, że można sobie ściągnąć instrukcję po angielsku, no po polsku nie liczmy na to, więc raczej nic z tym fantem nie zrobimy. Rezystory 330 ohm, 10 kg, kondensatory 10 pikostanano, rezonator kwarcowy, NTC, czyli termistor do pomiaru temperatury, oprawka do baterii. Powinna być chyba też bateria w komplecie, ale coś jej nie widzę. Coś tu jest napisane, BT CR1220. No może, że trzeba sobie kupić, nie wiem. USB, diody czerwone, niebieskie. No i to wszystko. Także nic więcej tutaj nie potrzeba. Schemat jest bardzo prosty. Wyświetlacz LED, mikrokontroler, diodki, układ generatora, brzęczyk. No i to wszystko. Pytanie jeszcze jest jedno, czego tutaj nie widać. Gdzie powinny iść diody czerwone? Aha, diody pewnie, tych pewnie będzie 12. Idą tam, gdzie są pełne godziny. Dobrze myślę. Przerzucajmy, sprawdźmy. No ale chyba na to... O, to jest właśnie termistor, który będzie mierzył nam temperaturę. Jak widzieliśmy, zegar ma... O, a to jest... O! Fotorezystor, czyli element światłoczuły, mierzący natężenie światła. Zapewne od niego będzie można tutaj regulować. Będzie się automatycznie jasność wyświetlacza. Ja teraz szybciutko wezmę miernik. Przesunę na razie to wszystko. Mamy miernik, ustawmy go do pomiaru oporności. Mamy. No i teraz szybciutko podepnę go tutaj. Zero 5 kΩ. 4, 6, 7. No jak widzicie, w zależności od poziomu światła zmienia się jego rezystancja. Czyli jest to tak zwany właśnie fotorezystor, aby tutaj nam mierzyć
poziom oświetlenia i regulować jasność tego zegara. Jeszcze raz tutaj te diody podzielę. Szybciutko przesunąłem, nie licząc, no ale tak jak mówiłem. 3, 6, 9, 12, 15 jest diod czerwonych. No więc nie za bardzo wiem, gdzie jeszcze je wrzucić, bo na zdjęciu ewidentnie są tylko w miejscach pełnych godzin. A w spisie 15 i 55. D1, D12 plus 3, 48 plus 7. Tak jakby te diody były w zapasie. Nie wiem, nie wnikam. Po prostu je przelutuję. I jak zostanie miejsce, to się okaże. Ale sprawdźmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 razy 8, 56 i 4, 60. A diod jest razem 70, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, to wszystko się zgadza. Czyli tu 60, a tutaj zostały nam do jakichś innych celów. I tu już wszystko wiemy. Rezystory mamy. Kondensatory. Tu wszystkie są 4 sztuki. 10 piko. Jedna sztuka. Ja już odkładam poza ten jeden element SMD. Tranzystor. I ja myślę, że ja chyba zacznę jednak, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak jak tutaj na to patrzę, ale to chyba nie ma znaczenia. Zacznę od przylutowania diod świecących, bo wiemy, że trzeba je dosyć ładnie tu zrobić, żeby równo siedziały i się trzymały, a później będę się bawił w przylutowanie pozostałych elementów. Oczywiście cały proces będziecie widzieli na przyspieszonym filmie. Rezystory są, wszystko jest. Układ wydaje się prosty, oprócz dużej ilości lutowania chyba nic w nim złego nas nie spotka. Co pamiętamy? No pamiętamy, jak włożyć tranzystor, jeżeli chodzi o nóżki, polaryzacja brzęczyka, odpowiednio ustawiony układ scalony, tak jak to kiedyś tam pomyliłem, no i diody świecące. Tu mamy zaznaczony plus na płytce zawsze, czyli do plusa idzie nóżka dłuższa i diody wkładamy. Później trzeba będzie je ładnie przylutować, poucinać końcówki i będzie to, mam nadzieję, w miarę sensownie wyglądało. Także ja przechodzę do etapu montowania.
Diody zostały przylutowane. Troszeczkę zabawy z nimi było, no wiadomo, trzeba to w miarę ładnie zrobić. Myślę, że wyszło to całkiem równo. Przy świeceniu, jeżeli będą jeszcze jakieś odchyłki, to po prostu wtedy to się poprawi. Także to chyba najgorsza część lutowania za nami. Widzieliście różne tam metody, miałem, że najpierw po kawałku, najpierw czerwone, potem po ćwiartkach, a na końcu całą połówkę i chyba tą połówką najlepiej. I ewidentnie no, trzeba najpierw przylutowywać diody, a dopiero potem robić resztę. Teraz zacznę od elementu SMD i całą resztę też będę przylutowywał, także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie po złożeniu całości. Zegar jest już zmontowany w całości. No jak to poszło, widzieliście na filmie z montażu. Zostało sporo części. Nie wiem, widocznie zostały tak przekazane na zapas, bo już nie ma ich gdzie umiejscowić. Trzeba uważać. Mam nadzieję, że ja tutaj nic nie uszkodziłem, bo lutując z tej strony można niechcący dotknąć diody lutownicą i troszkę ją spalić. No ale mamy na zapas. No cóż, został do włożenia układ scalony kontrolera. Zobaczymy, jak nam wejdzie. Trzeba nóżki troszeczkę podgiąć. Oczywiście upewniłem się, czy dobrze wszedł. Tu jest wycięcie i tu jest wycięcie. Wszystkie nóżki weszły. Bateryjki takiej raczej nie mam, ale ona jest do podtrzymania zegara, więc to nic się nie stanie, jak jej nie założę na tą chwilę. No i co? Teraz potrzebuję taki kabelek zasilający. Nie wiem, czy mam go tutaj pod ręką. Kabelek znalazłem, taki podwójny do ładowania tutaj różnych urządzeń. Włączam to do zegara i tutaj mam ładowarkę. Także podłączam do zasilacza i no i coś się świeci. Aczkolwiek tak. Zegar jest czerwony. Muszę zgasić światło, żeby coś pokazał. Kolor jest czerwony, tutaj w kamera przekłamuje. Aha, tu mamy ustawianie. To chyba są miesiące i dnie.
wiem co to jest. No i zegar wrócił. Nie wiem, czy on ma jeszcze jakieś tryby, bo na schemacie, na rysunku było widać, jak się troszkę inaczej te diody paliły. To przed chwilą widziałem, że się zapaliły. Miałem wrażenie, że diody się zapalają, te, które nie powinny, ale zaraz to zobaczymy. Niech to przejdzie całą minutę, to trochę to potrwa, no dokładnie minutę. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś jak na górze tutaj był, to te na dole wydawało mi się, że się paliło, ale być może coś trzymałem od spodu. Zaraz zobaczymy tutaj. Tak, zapaliła się ta teraz. Czyli coś jest, albo coś jest dowarte, albo jakaś wada tego urządzenia. Trzeba to będzie sprawdzić. Ja mówię, nie wiem, co to jest te ustawienie. A teraz jest ciemniej. Teraz dużo ciemniej się to pali. Teraz jaśniej. No, nie wiem, to jest kwestia zajrzenia. Tak, zapalają się ewidentnie tutaj. W tej części, jak idzie, to się zapalają. Niepotrzebnie według mnie migają tutaj ten dwukropek, skoro mamy sekundnikową diodę, więc nie wiem po co to, no ale to ktoś tak wymyślił. Tak, nic tu więcej się chyba nie da ustawić. Aha, czyli są jakieś inne tryby, jak widzicie, które nie za bardzo wiem, jak się włącza. Aha, teraz tutaj jest. A widzicie, są takie. No i tu mamy dopełnianie. No, także są różne tryby jednak, jak widać. Wcześniej ich nie znalazłem, ale teraz doszedłem do tego. Zegarek chodzi, bateryjka pewnie będzie podtrzymywała. No taki mały, prosty gadżecik. Roboty, no chyba na ponad godzinę tutaj było składania, ale problemów specjalnie, jak widzieliście, też nie było. Także można się pobawić. No i jest kolejny moduł złożony z pełnym sukcesem. Działa, świeci, także można się nim bawić, używać. I zegar dodatkowy z termometrem. I 26 stopni pokazuje chyba dobrze, bo mój po drugiej stronie termometr też pokazuje 26 stopni, więc chyba by się zgadzało, że rzeczywiście 26 stopni jest. Także to tyle w tym filmiku, w tej serii, w której montuję układy. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału, zadawania pytań poprzez Messengera, Instagrama, Facebooka, maila, jak również do oglądania kolejnych filmów z tego albo z innych cykli, jakie pojawiają się na moim kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.